Cześć, ja nazywam się Marcin Równicki i witam Cię w kolejnym odcinku Joomla to proste. Dzisiaj Ci pokażę, jak wyłączyć zakładki z instalacji rozszerzeń swojej Joomli. Bo jak wiesz dobrze, na samym starcie mamy ich tam 3, a po włączeniu dodatkowej rozszerzenia instalacji z katalogu rozszerzeń Joomla mamy tam te zakładki 4 i czasami w ogóle ich nie używamy. Także czy kiedykolwiek używałeś instalacji z osobnego adresu URL? Założę się, że pewnie nie. Czy używałeś kiedyś instalacji z katalogu temp? No podejrzewam, że też tego nie używasz. Czy zdarzyło Ci się kiedyś instalować coś z katalogu rozszerzeń Joomla? Pewnie Ci się zdarzyło, ale zapewne robisz to w tradycyjny sposób, przechodząc na katalog rozszerzeń, bo jest łatwiej tam po pierwsze wyszukać, a po drugie instalujesz z pliku, przeciągając po prostu myszką. Jeśli korzystasz z katalogu rozszerzeń, instalując poprzez ten taki dodatkowy feature, czyli przez katalog rozszerzeń online'owy, to oczywiście możesz go sobie zostawić. Ja Ci tylko pokażę, jak możesz sobie dostosować Joomlę pod tym względem, wyłączając te poszczególne zakładki, które Ci są niepotrzebne i których nie używasz, bo im więcej, tym wiadomo, możesz się narazić też na pewne niebezpieczeństwa. Jeśli sam zarządzasz swoją stroną, wtedy nie ma problemu, bo Ty wiesz, czego używasz i czego nie używać i co ewentualnie nie popsuć. Ale jeśli tych administratorów jest więcej, a wiadomo, że dajemy dostęp różnym osobom z różnym poziomem wiedzy, no to wtedy może się to skończyć tak, że jakaś osoba będzie chciała być miła, będzie chciała coś ulepszyć, ściągnie kilkanaście rozszerzeń czy też modułów, zainstaluje, będzie próbowała konfigurować. Wiadomo, że bardzo prosto jest o konflikt query i wtedy jest problem, bo coś na stronie nie uruchamia, coś nie działa. A więc zapraszam Cię do środka i pokażę Ci, w jak bardzo prosty sposób można tą część tych zakładek powyłączać, tak żeby zostawić sobie tylko te, które potrzebujemy i te, które będą spełniać nasze oczekiwania i my dostosujemy sobie naszą Joomlę pod nasze potrzeby. A więc zapraszam Cię do środeczka. Witam Cię ze środka panelu administracyjnego Joomla. Mam nadzieję, że jesteś już zalogowany i przejdźmy sobie teraz do instalowania rozszerzeń. To jest taki standardowy widok. Jak widzisz, żeby do niego wejść, to trzeba wejść w rozszerzenia, instalacje, instalowanie. I dużo osób klika oczywiście Joomla Extension Directory, dodaj kartę. I w tym momencie pojawią się nam 4 zakładki, tak? A oto właśnie w tym momencie są 4 zakładki. Instaluj z internetu, instaluj z pakietu, instaluj z katalogu, instaluj z URL-a. I pierwsza rzecz, oczywiście instaluj z internetu nie zawsze ładuje się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, bo się ładuje cały katalog i wiadomo, że może to czasem spowalniać naszą pracę lub też nie. A my chcemy doprowadzić do takiego stopnia, aby to wyglądało w ten sposób. Że mamy tylko instaluj z pakietu, tak, czyli wchodzę sobie ręcznie na Joomla Extension, wyszukuję sobie rozszerzenie te, które mnie interesuje, przeciągam, instaluję, wiadomo jak wygląda instalacja, nic trudnego, żadne rocket science. Wróćmy sobie do naszej strony testowej i teraz w tym momencie pozbądźmy się tych zakładek, które nie chcemy. Przechodzimy sobie na rozszerzenia i przechodzimy sobie na dodatki. W dodatkach proponuję sobie wpisać instalator i kliknąć sobie najzwyczajniej na świecie Enter. Tak, i tutaj mamy wszystkie 4 dodatki, które obsługują te tabulatory, zakładki, zwał jak zwał. I jedna rzecz, którą trzeba zauważyć, że instalacja z pliku to tak naprawdę instaluj z pakietu. Może być to dla początkowej osoby troszeczkę niezrozumiałe, no bo nazwy się, że tak powiem, różnią, tak? No i teraz mamy 2 sposoby generalnie, aby wyłączyć te dodatki. Klikamy sobie na checkboxy i po prostu zaznaczamy te, których nie chcemy. Czyli w tym momencie ja chcę, żeby zostało tylko instaluj z pliku, tak? To klikam sobie na wyłącz. No i mamy w tym momencie instaluj z katalogu, instaluj z adresu URL, instaluj z internetu mamy wyłączone. No to wróćmy sobie, ale zanim sobie jeszcze wrócimy do rozszerzeń, to sprawdźmy, bo jest jeszcze drugi sposób. Oczywiście możemy ręcznie, załóżmy, wyłączyć tak i włączyć poszczególne dodatki. Jeśli ktoś preferuje jeden sposób czy drugi, to nie ma to najmniejszego znaczenia. Ale wracamy sobie w tym momencie do rozszerzenia, instalacje, instalowanie. No i w tym momencie mamy wszystko ładnie, pięknie, bo mamy instaluj pakietu, ale mamy tutaj taki ten komunikat. Joomla Extension Directory, dodaj kartę. Przechodzimy sobie na opcje i w tych opcjach włączamy sobie ukryj wiadomość.
zapisz i zamknij, OK. I w tym momencie automatycznie Joomla nam wraca do tego widoku i jak widzimy mamy prześlij, instaluj rozszerzenia Joomla. No i zostaliśmy tylko z tym jednym, tak? Jeśli byśmy chcieli cokolwiek dodać z powrotem, to wchodzimy sobie w dodatki, instaluj z katalogu, tak, włączamy. Jeśli potrzebujemy takiej opcji, to wtedy nie ma problemu, mamy dwie do wyboru opcje te, które nas najbardziej interesują. Takich na przykład dodatkowych rzeczy, jeśli wejdziemy sobie jeszcze na rozszerzenia, dodatki, to oczywiście możemy tutaj manipulować sobie położeniem, czyli który ma być pierwszy, który ma być ostatni, ale jeśli załóżmy zostawiamy sobie instaluj z internetu plus instalacja z pliku, w tym momencie wyłączymy sobie instaluj z katalogu, włączmy sobie instaluj z internetu, to jakbyśmy weszli na przykład do instaluj z internetu, to mamy możliwość zdefiniowania czy położenia karty, czy ma być pierwsza ta karta, czy ma być ostatnia ta karta. Ja będę oponował za tym, żeby ona była ostatnia, żeby po prostu ten cały proces ładowania nie trwał zbyt długo i pierwszym domyślnym był jednak instaluj sobie z pliku, a położenie następne, żeby kogoś po prostu najzwyczajniej nie kusiło to, że ma dostęp do całego katalogu rozszerzeń i wow, może sobie zainstalować 1 200 000 rozszerzeń i potem będą problemy. Instalacja, instalowanie i w tym momencie mamy instaluj z pakietu, instaluj z internetu, a najbezpieczniej wiadomo zostawiamy tylko instaluj z pakietu. Myślę, że cały proces wyłączania tych zakładek, aby nikogo nie świerzbiły łapki do instalacji, jest w miarę prosty. Jeśli ktoś preferuje po prostu artykuł z obrazkami, to oczywiście link zamieszczę poniżej pod tym wideo. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie w komentarzu. I jeszcze taka drobna informacja, bo zmienił się adres strony, już nie będzie adresu mjmartino.eu, to znaczy wszelkie dostępne, jeśli ktoś ma gdzieś zapisane w zakładkach, to przynajmniej przez najbliższy rok będzie mógł przez stare linki wejść. Oczywiście przekierowania są zrobione, także myślę, że nie powinno być problemu. Nowy adres, który obowiązuje, to jest joomlaguru.pl i tam będziecie mogli też sobie znaleźć szkołę, gdzie będą dostępne kursy, tak abyście się mogli kształcić na guru Joomla. Przypominam również o subskrypcji. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału, a chcecie być na bieżąco, to oczywiście zostawcie subskrypcję. Możecie zostawić lajki, dislajki, jeśli materiał Wam się podobał. Ja nazywam się Marcin Rudnicki, a Ty oglądałeś Joomla to proste. Cześć!